Witajcie moi drodzy widzowie, znajdujemy się w Australii, miasto Sydney. Jest to największe miasto w Australii, nie jest to stolica. Stolicą Australii jest Canberra. Z racji tego, że mieszkam tutaj 6 lat, zrobiłem pewne obserwacje, z którymi chciałbym się z Wami podzielić, a mianowicie poruszę dzisiaj temat bezdomności w Australii i dokładnie w mieście Sydney. Easy Vlog, zapraszam. Na początek trochę statystyk. Australia, tutaj mieszka niecałe 27 milionów mieszkańców. Ostatnio dokładna liczba, którą udało mi się dokować w internecie, to 26 milionów 660 tysięcy. To nie jest duża liczba. W Sydney mieszka około 5 milionów 500 tysięcy mieszkańców. I jak zacząłem szukać w statystykach, ilu jest bezdomnych w całej Australii, to udało mi się dotrzeć do statystyk dopiero z roku 2021. Najnowszych statystyk niestety nie mogę znaleźć, chyba są skrzętnie ukrywane. I wtedy liczba bezdomnych wynosiła w całym kraju 125 tysięcy, a w Sydney, samym Sydney 25 tysięcy. W tej chwili po COVID-zie mamy rok 2025, marzec. Jestem pewny, że ta liczba wzrosła, podwoiła się, choć nie mogę tego potwierdzić żadnymi danymi statystycznymi. Komuś zależy na tym, żeby to ukrywać. I wyobraźcie sobie, że wśród bezdomnych co czwarta osoba jest to osoba młoda, 25 lat i poniżej, do 15 roku życia. To są ludzie młodzi bez perspektyw. Wśród nich są też tacy, którzy identyfikują się inną orientacją seksualną, zostali wykluczeni przez rodzinę. To są też trans i tak dalej. I wylądowali na ulicę. Drugi powód, wiadomo, nałogi, alkohol, narkotyki. A trzeci powód to jest straszny kryzys mieszkaniowy tutaj w Australii, gdzie już nie każdego jest stać na wynajem mieszkania. Znajduję się w tej chwili przy głównej ulicy George Street w Sydney. Przejdę się tą ulicą i oczywiście zobaczę tylko zalążek tej bezdomności. Pokażę Wam, jak ludzie tutaj sobie radzą i jak próbują przetrwać. Wiem, że tutaj są takie dwa główne rejony, gdzie koczują w cudzysłowie bezdomni. To jest okolice Central Station i stąd się właśnie udam w tamtą stronę. Także Museum Station St. James, tam w podziemiach też są, tylko że oni są skutecznie przeganiani przez policjantów, nie mogą sobie zagospodarować na jakiś czas koła, także ciągle muszą się przemieszczać. Bezdomni oczywiście też mają tu jakąś pomoc. Wystarczy, że udadzą się do Central Link i tam dostaną jakieś pieniądze, ale ja dokładnie nie wiem ile i na jak długo jest taka pomoc. Może ci, którzy tutaj jeszcze nigdy nie byli w Australii, się wydaje, że to jest raj, że tutaj wszyscy bardzo dobrze zarabiają, nikt nie narzeka, a jednak możecie sobie z tych statystyk wziąć, wyciągnąć wnioski, co 20 osoba jest bezdomna tutaj w Australii. Także idziemy w tej chwili na drugą stronę i pokażę Wam, jak ludzie tutaj próbują przetrwać. Idziemy w tej chwili ulicą George Street od The Rocks do Central. To był pierwszy w ogóle odcinek pierwszej ulicy tutaj utworzonej w Australii. Tam przypływali do The Rocks, do takiej wioski portowej, statki, rozładunek i tutaj już zaczęli budować pierwszą drogę do Central, a w Central były utworzone pierwsze więzienia. Proszę bardzo,
po prawej stronie. Pierwszy bezdomny. Tutaj. Drugi. Bo nie wygląda na pewno na takiego, który by tutaj miał jakieś mieszkanie. Trzeci po prawej stronie, jak widzicie, takie mają stanowiska. Tutaj następne dwa inne łóżka, takie materace, takie pudełka, swoje rzeczy osobiste. Przeszedłem dokładnie 200 metrów tej ulicy. To kolejne dwie osoby. Znajdujemy się przy Queen Victoria Building, bardzo słynny budynek, dom handlowy tu po prawej stronie. Bardzo ekskluzywny. I wanna be a billionaire so fucking bad. Za nami spacer ponad 400 metrów, George Street i kolejni bezdomni, parasolki, taki namiocik, chyba zamknięte, właściciel na robocie. Tu kolejne obozowisko w stylu otwartym, akurat tutaj sobie śpi. Jak widzicie, tutaj bardzo dużo ludzi spaceruje codziennie. No, ulica numer 1. Tu kolejne obozowisko. Ci ludzie próbują dorwać jakieś grosze, centy na robocie. Stąd zostawili tylko materace. Jak na razie nikt im tego nie zabiera. Mogą wrócić dalej spać, ale do kiedy to tak naprawdę nie mam pojęcia. Tutaj jest bardzo duże obozowisko pewnej pani. Obok też jeszcze jakaś dostawka. Ma psa. Jak widzicie, żyje sobie tak na ulicy. Jakieś 500 metrów za nami. Trochę tego jest, ale to są takie bardziej wystawki. Ci ludzie są pokitrani po całym mieście. Teraz jeszcze możemy zobaczyć tutaj przy kościele. A nie, tutaj chyba nie będzie. Tu normalnie sobie siedzą na ławkach bez tych materaców, także to ciężko jest też dokładnie odróżnić, bo co niektórzy się dobrze ubierają. Może z Caritasu jakiegoś mają ubrania. Tak samo to poście wcale źle nie wygląda, te materace wcale źle nie wyglądają.
Co jak to teraz można w tej chwili skomentować? No kryzys trwa mieszkaniowy. To widać nawet na ulicach. Ciekawe jak to wszystko się będzie dalej rozwijało. Ja obserwuję ceny na rynkach, także zrobiłem dla Was już tam 2-3 odcinki, jak to wszystko urosło. Szybciej ceny rosną wynajmu i zakupów od zarobków. Nagrywam to, co widzę, także możecie sobie sami wnioski wyciągnąć. No i tutaj nasuwa mi się do Was pytanie. Czy jest kryzys, czy go nie ma? Kryzys światowy. No wiadomo, że Sydney to jest jedno z najbogatszych miast na świecie, jedno z najlepszych miejsc do życia na świecie. W samym tutaj mieście żyje ponad 137 tysięcy milionerów, iluś tam miliarderów, bilionerów i tak dalej. Procentowo to jest bardzo dużo, ale wydaje mi się, że cały ten status społeczny, biedni, bogaci się strasznie rozciąga. Biedni stają się bardziej biedniejsi, a bogaci chapią na maksa. Wykupują wszystko. Biednych już jest nawet nie stać na wynajem, taki zwykły wynajem, żeby po prostu przetrwać i lądują na ulicy. A karetka tutaj też patroluje. Ktoś zasłabnie, no to ma oczywiście pierwszą pomoc. No to trzeba przyznać, służba zdrowia jeszcze jakoś daje radę. Ja poznałem tutaj jednego bezdomnego. Luke miał na imię. No on to akurat ponad 20 lat tutaj w Sydney mieszka na ulicy. Bardzo taki nerwowy. Ja troszeczkę z nim rozmawiam czasami. Cześć, on mnie kojarzy cały czas. Nadużywa alkohol. Nie próbowałem robić z nim wywiad czy wyciągać kamerę, bo w szacunku do niego. Wyobraźcie sobie, że to aborygen. I on spał tak pomiędzy sklepami w takim przeciągu, no 2 metry kwadratowe. W zasadzie takie niezabudowane, nie wiadomo po co między budynkami. Bo ja się go pytałem, gdzie ty śpisz? On cały czas tutaj, on zostawia sobie jedzenie, bo jakiś kocyk. I raz na, nie wiem, jakiś czas przyjeżdża taka firma, wyciągają takie różne chemikalia i spryskują to pociśnieniem do jego miejsca zamieszkania i on na ten czas musiał gdzie indziej spać. Bo cały czas ci, co tam sprzedawali w sklepie obok, na pewno tam śmierdziało dookoła. Musieli interweniować do miasta, żeby usunąć ten smród po nim. No, tak to wyglądało. Tam jak widzieliście kolejna osoba. Idziemy prosto w stronę Central Station. Tutaj widzicie kolejna kobieta siedzi. Życie w Australii kosztuje. Nie ma nic za darmo. Inaczej lądujesz na ulicy. To są oczywiście tragedie ludzkie, co współczuję. A jeszcze jest tutaj gdzie rękę wyciągnąć, są te wszystkie organizacje i tak dalej. No ale poruszam problem rozwarstwienia społecznego tutaj w Australii. Nie myślcie sobie, że to wszystkim się powodzi. Jeśli co 20 osoba ląduje na ulicy, statystycznie, ja się przechodzę tylko jedną ulicą i widać to jak na dłoni. No już tutaj jak widzicie
Kolejna osoba. Chyba tędy naokoło możemy iść. Kolejna osoba. I teraz wejdziemy na stację Central. O, i słuchajcie, zrobiłem dla Was taki 15-minutowy przykładowy spacer przez najgłówniejszą ulicę w Sydney, George Street. Doszedłem do Central i możecie sobie wnioski wyciągnąć sami. Mi się tylko nasuwa jedno pytanie: skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? No klasyk. Po tej strasznej chorobie przenoszonej w powietrzu świat się zmienił i biedni stali się jeszcze bardziej biedniejsi. Lepiej nie będzie. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.